Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś Wam przedstawię 8 najlepszych ziół na wątrobę. Takie, które będą wątrobę oczyszczać, będą wspomagać jej proces regeneracji i usprawniać jej funkcję. Ogólnie wątroba to jest taka fabryka chemiczna w naszym organizmie. Bierze udział w ponad 500 niezbędnych do życia procesach biochemicznych. Oczyszcza organizm, wytwarza żółć, reguluje przemianę materii, przechowuje glikogen jako źródło energii, gromadzi też niektóre witaminy i minerały. Jest nam niezbędna dla właściwej pracy układu immunologicznego. Wątroba jest bardzo ważnym narządem i powinniśmy o nią dbać. Kiedy ona zaczyna niedomagać, to tak naprawdę cierpi cały organizm. Mogą się pojawiać bóle po prawej stronie w nadbrzuszu. Mogą się pojawiać takie problemy jak ciężkość, niestrawności. Gdzieś w okolicy żołądka odczuwamy, że taki kamień leży. Bardzo często emocjonalnie też cierpimy, bo dokucza nam jakaś złość, frustracja, bo emocje też się gromadzą, kumulują się w naszych organach. Przy chorobach wątroby mogą się pojawiać problemy ze skórą, problemy z sercem i tak dalej. Więcej o tym, jak wątroba nam sygnalizuje, że coś już jest nie tak, zobaczcie Państwo w innym nagraniu. Tu macie do tego nagrania obrazek i taka informacja, możecie kliknąć i Wam nowy filmik się otworzy, lub zobaczyć to w opisie pod tym wideo, też link Wam zamieszczę. I kiedy właśnie już pojawiają się jakieś objawy od strony wątroby i wiemy, że ona potrzebuje naszego wsparcia, warto sięgnąć po zioła. Jednak pamiętajcie Państwo, że dzisiejsze nagranie to nie jest porada medyczna i warto zasięgnąć rady u swojego lekarza prowadzącego. A pierwsza na mojej liście będzie karczoch zwyczajny. Zawiera liczne polifenole o właściwościach regenerujących wątrobę. Największą uwagę zwraca się na cynarynę, która chroni i odbudowuje komórki. Co jest ciekawe, że gotowanie karczocha nie zmniejsza, a wręcz odwrotnie, zwiększa ilość przyswajalnych przez nas polifenoli. Oprócz tego, żeby spożywać takie warzywo, no to można jeszcze pić herbatę z liści karczocha. Taka herbata stosowana regularnie będzie miała działanie przeciwzapalne, bardzo dobrze chroni komórki wątroby i poleca się przy stłuszczeniu komórek, przy otłuszczeniu wątroby jako wspomaganie oraz jako profilaktyka. Na drugim miejscu naszej listy ostropest plamisty. Ogólnie na tą roślinę mówią przyjaciel wątroby. Napar działa przeciwzapalnie, przeciwdziała marskości wątroby, a także zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych. Związkiem aktywnym ostropestu jest sylimaryna i znana jest z tego, że ma działanie przeciwzapalne, ale też bardzo mocno detoksykujące. Potrafi usuwać toksyny z naszego organizmu i regenerować komórki po zatruciach. Bardzo skutecznie na wątrobę i na pęcherzyk żółciowy będzie działał też olej z ostropestu. Także warto go stosować jako produkt żółciopędny i wspomagający wydalanie żółci. Jeżeli chodzi o ostropest i olej z ostropestu, to możecie Państwo zasięgnąć więcej informacji w 2 innych nagraniach, które już na kanale są i jak zwykle linki w opisie. Kolejnym ziołem na liście jest mniszek lekarski. Jeżeli chodzi o wątrobę, to w mniszku lekarskim wykorzystujemy korzeń. Zawiera ogromną ilość składników odżywczych, witaminy i minerały. Potas, magnez, krzem, żelazo, ale zawiera też garbniki i flawonoidy o działaniu przeciwzapalnym, antywirusowym, antyoksydacyjnym i pobudza wytwarzanie żółci. Stymuluje pracę ścianki samego pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Zapobiega powstawaniu zastojów żółci. Chociaż o mniszku można byłoby mówić znacznie więcej, bo pozytywnie wpływa ogólnie na trawienie. Bardzo jest dobry dla trzustki. Bardzo jest dobry dla naszych bakterii probiotycznych, bo jest dla nich bardzo dobrą pożywką. Także wspomaga jeszcze pracę flory bakteryjnej.
Kolejna roślina, która wspomaga wydalanie żółci, to jest łopian. Ogólnie pobudza produkcję wszystkich płynów ustrojowych i produkcję żółci, i kwasu solnego, i enzymów trawiennych. Jakby przyspiesza cały proces trawienia i przynosi ogromną ulgę wątrobie. Dodatkowo zawiera też bardzo dużo składników odżywczych, witaminowo-mineralnych. Jeszcze jedno zioło, które jest bardzo cenione w medycynie ajurwedyjskiej, to jest katuka skorpionowa. Ogólnie poleca się przez ajurwedę przy problemach układu trawiennego i przy problemach układu oddechowego. Ma niesamowicie mocne działanie przeciwzapalne i regenerujące, bakteriobójcze i wirusobójcze. I to jeszcze roślina, która bardzo mocno wspomaga trzustkę i normalizuje poziom cukru. Dlatego, jeżeli chodzi o przeciwwskazania do jej stosowania, to są osoby, które mają i tak bardzo niski poziom cukru, taką hipoglikemię. To powinny uważać ze stosowaniem tych ziół. Dlatego, szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślę, jeżeli są jakieś problemy zdrowotne, warto skonsultować się ze swoim lekarzem lub fitoterapeutą, czy możecie takie zioła stosować. Katuka skorpionowa może nie jest bardzo dobrze u nas znana, natomiast jej ogromny wpływ na wątrobę, taki regenerujący, wykorzystuje się przy zapaleniu wątroby, nawet żółtaczką typu C lub przy martwości wątroby. Nawet na wirusach HIV też jest polecana. Natomiast bardziej znana, bardziej lubiana roślina przez nas wszystkich to jest dziurawiec. Dziurawiec mało tego, że wspomaga pracę wątroby, ogólnie jest bardzo dobry na wszystkie procesy trawienne i oczywiście dla naszej psychiki jest po prostu zbawienny. Poleca się po tłustych i obfitych posiłkach. Działa rozkurczowo na drogi żółciowe i posiada działanie żółciotwórcze i żółciopędne. Przy dziurawcu powinniśmy zachować ostrożność, jeżeli bierzemy jakieś leki. Jeżeli ktoś ma leki antydepresyjne, pamiętajmy, że dziurawiec może wzmocnić działanie tych leków. Z wieloma lekami wchodzi w interakcję. A na przykład, jeżeli ktoś bierze środki antykoncepcyjne, no to dziurawiec obniży stosowanie tych leków i ich efektywność. Także pamiętajcie o tym Państwo. Mało tego, że skonsultujecie się, jeżeli jakieś leki bierzecie, czy możecie też dziurawiec dodatkowo, to oprócz tego, nawet jak nie ma jakiejś interakcji takiej znanej z tymi lekami, które bierzecie, pamiętajcie o takiej złotej zasadzie 1-2 godziny odstępu pomiędzy stosowaniem leków i ziół leczniczych. Kolejne na naszej liście są goździki. Ogólnie znamy je z działania przeciwbólowego, na przykład na ból zęba, albo też goździki znane jako środek antypasożytniczy. Natomiast mają niesamowicie mocne działanie odtruwające i hepatoochronne. Chroni komórki wątroby. Goździki zawierają polifenole oraz eugenol, które pomagają wątrobie neutralizować tak zwane ksenobiotyki. Goździki zapobiegają stanom zapalnym i stłuszczeniu wątroby. I jeszcze jedno zioło to jest pokrzywa. Pokrzywa ogólnie jest jedną z najmocniejszych ziół leczniczych o takim ogólnym działaniu, bo na wiele funkcji naszego organizmu będzie wpływała pozytywnie. I pokrzywa przede wszystkim stosujemy jako mocny środek detoksykacji. Dostarcza ogromną ilość składników odżywczych, wspomaga też pracę trzustki. Dlatego przy cukrzycy, przy insulinooporności jak najbardziej pokrzywę warto stosować. I do pokrzywy można wracać kilka razy do roku, robić sobie takie detoksy pokrzywowe. Jeżeli Państwo nie wiecie, w jaki sposób to się robi, ja mam opisane 2 przypisy na taki detoks. Także sięgnijcie po kolejne nagrania, by mogliście sobie taki detoks też zastosować. I to jest tylko kilka z ziół leczniczych, które będą pozytywnie wpływały na wątrobę, które będą wspomagać jej proces oczyszczania, które będą wspomagać produkcję żółci i wydalanie żółci i regenerację komórek. Napiszcie, szanowni Państwo, z jakich ziół korzystacie. Może macie inne swoje ulubione, którymi wspomagacie swoją wątrobę.
A ja bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i życzę Państwu dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samaryc. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.